Hej, witamy Was serdecznie i zapraszamy na spotkanie z Heleną Smereczyńską, założycielką Ośrodka Refleksoterapii i Detoksykacji metodą doktora Jonasza. Pracujesz właśnie, nie mieszkasz piętro nad nami, nad naszym studiem, także już to Cię wszyscy znają. Witamy Cię serdecznie, Helenka. Dzisiaj wybraliśmy taki temat, którym teraz bardzo mocno się zajmujesz. Mówić mamy o grzybach, które opanowują ciało człowieka, o drożdżycach, o drżdżycy, tak? Opowiedzmy właściwie, na czym to polega. Mówi się właśnie, że jesteśmy bardzo zagrzybieni, że tam bakterie, wirusy, grzyby to jest to, co zamieszkuje nawet po kilka kilogramów to waży w całym ciele. Czy to możliwe? No, możliwe. Ja właśnie powinnam zacząć od tego, że mam dwie informacje, jedną złą i drugą dobrą, od której zacząć. Może sama wybiorę, ale ta dobra będzie wynikała z tej złej. Tą niedobrą jest to, że tą cywilizację rzeczywiście zżera, zwłaszcza drożdżyca w tej chwili. Ja czasem sobie żartuję, że nasza ukochana Candida, która jako drożdżak, jak to jest w ogóle, żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi w jakiś taki prosty sposób, może wytłumaczę, że jeżeli Candida, zwłaszcza albicans, właśnie żyje tylko w jelicie grubym i rozmnaża się przez pączkowanie, to jest po prostu naszym sprzymierzeńcem. Którąś witamin B pomaga, nie pamiętam nigdy którą, tworzyć. Działa jako taki na układ immunologiczny, po prostu tak, on ją obserwuje, ona obserwuje jego, no takie to jest wzajemne sobie... Jakaś taka współpraca, czy wzajemna kooperacja? Współpraca i tak jest dobrze, i tak powinno być. Natomiast my na talerzu robimy takie warunki poprzez dziedziczenie nawyków żywieniowych, dosyć takich, powiedziałabym w tej chwili już dramatycznych po naszych przodkach, a bardzo dramatycznych, ponieważ to wszystko jest jeszcze zaprawione nawet nie szczyptą, tylko dużą ilością, już w tej chwili przemysłowych toksyn. Doktor Jonasz na jednym z seminariów powiedział, że obliczono to tak mniej więcej, że przemysły wszystkie razem wzięte to około 90 000 toksyn takich przemysłowych produkują, z czego przeciętny człowiek, czyli każdy z nas może mieć tak od 90 do 100 tych toksyn, takich różnych innych przemysłowych, jeszcze konserwantów. No my to wdychamy, my to pijemy, my się tym myjemy, my się ubieramy i tak dalej, czyli z wody, z powietrza. Prawda? I teraz to rzucone na te nasze takie fatalne, oczywiście my wszyscy znamy zalety smakowe naszej kuchni polskiej, ale za dużo mieszamy, zwłaszcza białek i węglowodanów w jednym posiłku. I to plus te wszystkie toksyny, plus jeszcze gluten i kazeina, bo to jest jeszcze dodatkowo obciążenie. Po prostu daje taki asumpt tej drożdżycy, temu drożdżakowi niewinnemu, że on w pewnym momencie tak by sobie usiadł, postukał się w głowę i mówi tak, przecież ja jestem grzybem, ja mogę budować grzybnię. A my mu w tym bardzo pomagamy, nie wiedząc o tym. I cały problem, czy tak zwane schody się zaczynają, kiedy to zaczyna budować grzybnię, tak jak na przykład kiełkujemy rzeżuchę, wysadzamy i są te kiełki korzoneczki. I to mniej więcej tak można porównać do tych korzonków. I to sobie poprzez nasze w pewnym momencie trochę osmotycznie podziurawione jelita, za bardzo rozszczelnione, przechodzi poza jelito grube, do jelita cienkiego i w zależności od tego, co my z tym robimy, jedzeniem, emocjami oczywiście, tym, co mówimy, myślimy i tak dalej, bo to nie możemy tego rozdzielać, to po prostu w drodze z jelit do mózgu może nas, mówiąc krótko, przepiłować troszkę tak jak pirania. I ja po prostu od kiedy zaczęłam jakieś 3,5 lata temu pracować metodą detoksykacji doktora Jonasza, może odwrotnie, do kiedy nie zaczęłam pracować, to nie miałam pojęcia, jak to od środka wygląda, od pewnych parametrów, gdzie nawet w prywatnej rozmowie wspominałam Ci, że to przypomina świętą geometrię, to co się dzieje. Jak grzyby na przykład prowokują to, że organizm musi się przed nimi bronić, w związku z tym, jak już idzie ta drożdżyca i nas zarasta po prostu, to jak organizm ma między innymi do dyspozycji też bakterie. I jak organizm, dopóki nad tym panuje, to jak odpowiednie grupy bakterii idą w odpowiednie miejsca, tam dywizja, tam pułk, tam eskadra, tam może piechota, tam kosynierzy, tam ktoś tam jeszcze inny. I to wszystko jest z jakimś sensem i logiką porozkładane. Natomiast w pewnym momencie to nam się zacznie wymykać spod kontroli i specjaliści od drożdżycy, to odsyłam Państwa na przykład do książek pana doktora
Nie da się zjeść grzybom Candida tytuł, zaraz jej Andrzeja Janusa i pana Józefa Słoneckiego i na pewno jeszcze wielu innych pozycji, ale te można powiedzieć, że są takie w ostatnich czasach kultowe. I ja na przykład, kiedy tak sobie patrzę, oprócz refleksoterapii, kamertonów, to już myśmy na ten temat kiedyś rozmawiali, w głąb człowieka, jak to wygląda z tymi grzybicami, z tymi drożycami, to zrobiłam sobie na takie moje potrzeby tak zwaną kartę klienta. I teraz może wytłumaczę krótko, żebyśmy pewne rzeczy wiedzieli, co my sobie robimy, jeżeli my nie wiemy. Nikt nam nie powiedział, że my sobie coś takiego robimy. Jak to wygląda, bo tu pomaga medycyna energetyczna bardzo, zwłaszcza chińska, kiedy podstawowe narządy są jakby w takich 5 obiegach funkcjonują. Stąd się mówi 5 elementów i tak dalej. I teraz ja podam może na jednym przykład, że w każdym obiegu jest narząd taki kwisty spoisty, który ma miąższ i to jest ten narząd matczyny. I on zawsze pracuje w takim tandemie energetycznym z pojemnikiem, czyli z narządem pustym. Czyli dla przykładu pierwszy, lepszy tutaj, jak zaczynam, to są nerki i tym partnerem będzie pęcherz moczowy. Tak? Będziemy mieć też płuca i jelito grube, będziemy mieć serce i jelito cienkie, śledziona i trzustka w medycynie energetycznej jest brana jako to są jedna takie pary, to są energetycznie. powiązane. Stan Tak. jednego wpływa na I drugi, żołądek tak? i wątroba z pęcherzykiem żółciowym. I teraz problem z drożycą polega na tym, że jeżeli ona nam przejdzie z jelit i zajmie te, zwłaszcza matczyne narządy i pojemniki, a tak ja nie przebadałam 3 osób, 30, 300, tylko o wiele więcej, to idzie w setki i ja po prostu widzę prawidłowości. Jak to się potem porozchodzi i kto z tego będzie co miał i włącznie z takimi chorobami jak nowotwory, które się też z tego biorą, to taka mapa toksyn, ona jest podobna dla wszystkich ludzi chorych, a teraz praktycznie nie ma ludzi zdrowych, a ci, którzy są zdrowi i się dobrze czują i bardzo dobrze się czują, to nie wiedzą, że mogliby się czuć jeszcze lepiej. Prawda? I wtedy by jeszcze więcej dla cywilizacji, zwłaszcza teraz w tym okresie, mogli zrobić. I teraz na przykład mamy kompletnie zagrzybione nerki i pęcherz i teraz to, co od lat setek czy tysięcy obserwuje medycyna chińska, czy ajurwedyjska i inne takie starożytne systemy, to polega też na tym, że te nerki i pęcherz to nie są tylko nerki i pęcherz, tylko one jeszcze energetycznie zawiadują innymi narządami, tak zwanymi peryferyjnymi. Tak, na przykład gruczoł krokowy, tarczyca, jajniki u kobiet, macica, skóra na głowie, odpowiednie części mózgu i opon mózgowych, które są skorelowane właśnie z tym obiegiem, kręgosłup, twarde tkanki, czyli to będą też zęby, prawda, kości, stawy, kręgosłup, zatoki czołowe. I teraz, jeżeli te nerki i pęcherz będą zagrzybione, to one sobie pewnie kiedyś zrobią taką nasiadówę i powiedzą tym narządom, my jesteśmy bardziej życiodajne, tym peryferyjnym, dajemy trochę tych grzybów, ja tak sobie wyobrażam, że to tak może być, dajemy wam trochę grzybów, po was nawet jak wytną, to my sobie poradzimy jako organizm, ale my musimy te swoje funkcje takie najbardziej życiowe wykonywać, prawda? I teraz w zależności od tego, jak to wszystko wygląda w narządach tych głównych 5 obiegach i peryferyjnych, tutaj mogę wspomnieć, no, co takiego, że medycyna akademicka bardzo do perfekcji opanowała sztukę wycinania tych narządów peryferyjnych. Tylko że wycięcie jajników, czy tarczycy, czy macicy, czy pęcherzyka żółciowego tak naprawdę nie dotyka przyczyny, bo przyczyna tam wcale nie jest, przyczyna jest gdzie indziej. I teraz na przykład ten wiek, no i tak mniej więcej wygląda, o tutaj proszę bardzo, to są wszystko obciążenia na przykład, tak, w tych 5 obiegach. I teraz w zależności od tego, na jakiego tak zwanego maksa są obciążone te wszystkie główne narządy i na ile będzie peryferyjnych narządów to obciążonych, to układ immunologiczny będzie tutaj wysyłał różne właśnie wojska i tak dalej, i tak dalej. I wszystko z moich doświadczeń tak wynika, że jeżeli na przykład jest tak, że różnego rodzaju bakterie. Ja nie będę tu w szczegóły szła, żeby się tutaj nie zagmatwać, ale jeżeli te różnego rodzaju bakterie są tak o krok, pół kroku, 1,5 kroku za grzybami z tyłu, bo ja to sobie w cyferkach piszę, to organizm jako tako sobie radzi, czyli zawsze wszystkim mówię jako tako, czyli po japońsku, ale jakoś sobie radzi. Gorzej jest, jeżeli mamy na przykład grzyby w 1 czy w 2 czy w 3 obiegach, grzybów jest tam załóżmy na te tak zwane umownie 100% i jednych bakterii 100%, drugich bakterii 100%, to ja zawsze wszystkim mówię, że już nawet cywile poszli na wojnę.
Prawda? Taka jest potrzebna I armia do teraz, walki. oprócz tych wszystkich głównych narządów, jakie są parametry, ja tak tylko przelecę jak wicher dosłownie, co się dzieje u większości ludzi, żeby zaistniała no potem po prostu takie podłoże, że tak, jeden będzie miał to, drugi będzie miał to, czwarty będzie miał to, trzeci to, bo w zależności na jakim obiegu będzie tych Grzybów, tak. po 100% bakterii i grzybów. Oczywiście jeszcze w pewnym momencie organizm zaprosi jakieś pasożyty też. Ja mam taką swoją teorię, jak tak robię te badania, że to organizm, jak my sobie nie radzimy, wysyła nam różnych ludzi, oni nam jakieś rady różne dają, może zmień coś, zacznij inaczej się odżywiać i tak dalej, nie słuchamy, to gdzieś nas, nie wiem, do jakiegoś sushi zaprowadzi, gdzie akurat była jakaś larwa, jakiegoś robala i tak dalej, żeby on też pomógł trochę. To jest wszystko w celu ratowania. To taka normalna wojna. I teraz co siada jeszcze? Zdaje się, Co że co? siada? Siada z alergii. Na przykład dzisiaj rozmawiałam z panią, która chce, żeby przebadać jej 5-letnie dziecko, no i dziecko ma alergię na brzozę. Ja pani mówię tak wstępnie, no to dobrze, to ja zrobię to badanie, ale od razu mówię, że trzeba będzie zmienić jedzenie. A reakcja pani jest taka, z niewiedzy właściwie, ale dziecko nie ma alergii pokarmowej. Mówię, ale z tego, że jak je, to ma alergię. Tak naprawdę to my nie mamy alergii na to czy na tamto, na pyłek brzozy, czy na sierść kota, czy psa, czy truskawkę, tylko one nam, może wszechświat je nam wysyła, żebyśmy się po prostu otrząsnęli, potrząsa nami, żebyśmy coś zmienili w życiu. Tak, ale prawda? właśnie jeżeli taka jest inwazja tych właśnie grzybów, krótko mówiąc, ich obecność jest zbyt duża i obejmuje też miejsca, gdzie ich nie powinno być, tak? Tak, jak wychodzi poza jelita, to już jest To już wszędzie jest tam, wszędzie. gdzie nie powinno ich Teraz być. tak, dobrze, czy my możemy wycofać ten proces, czy to, powiedzmy, co robią lekarze akademicy, czy to jest atak antybiotykami wtedy? Tak, ale antybiotyki to są pleśnie, a to są grzyby, czyli Czyli na jeden bakterie, które są wojskami, które zjadają grzyby, daje się antybiotyki, które są grzybami, Tylko które innymi. nas bardziej dogrzybiają. Tylko że zabiją te, tak? Tak. A same To zostają. organizm musi mobilizować jakieś inne bakterie Kolejne i potem inne. się mówi, to jakiego pecha pani ma, bo to jest chlamydia trachomatis, o Boże, paciorkowce, gronkowce i tak dalej, a one po prostu tak naprawdę pomagają nam żerać te grzyby. To w tej sytuacji mamy inną terapię, o której rozumiem chcesz powiedzieć i zaraz co to będzie dotyczyło przede wszystkim dieta czy sposób żywienia, a po drugie, no mówisz o tych Jonaszu, o kroplach doktora Jonasza, tak? Tak, no ja przede wszystkim To są doradzam... takie dwa główne sposoby przeciwdziałania temu zagrożeniu, Tak, dlatego tak? jak mi jeszcze pozwolisz, to ja wrócę do takich kilku parametrów, które jak jesteśmy bardzo zagrzybieni, to co nam jeszcze siada? Siadają nam filtry, czyli nerki i wątroba. Nerki i wątroba, nerki i pęcherz moczowy odpowiadają za odporność przeciwgrzybiczą. A nerki i wątroba to nasze dwa są najważniejsze filtry, prawda? Siada nam, wytwarza się autoalergia, autoimmunita, przesadna reakcja autoimmunologiczna, to się tak ludziom tłumaczy, że to jakby organizm sam siebie bił i tak dalej. I to jest jakby zrozumiałe tłumaczenie, natomiast czytałam różne bardzo ciekawe rzeczy specjalistów, lekarzy też, że organizm jest za doskonałym tworem, żeby on sam siebie atakował. On tak naprawdę na oślep, jak jest duża taka autoalergia, atakuje te wszystkie patogeny. To on jest tak jak ja się czasem ludzi pytam, czy pani gdyby była bokserem, czy gdybyś był bokserem, to mógłbyś 24 godziny walczyć na dobę, nie dałbyś rady. No. A co dopiero tydzień? A co dopiero tyle lat przeżyje a co człowiek. dopiero 365 dni, 20 lat, Tak. 30 lat, 50 i tak dalej, i tak dalej. I to nam wszystko siada. Jesteśmy jeszcze dodatkowo bardzo obarczeni glutenem i kazeiną i tym mają coraz więcej nastolatków na przykład i wręcz małych dzieci ma żyły. Może jeszcze małe dzieci, jako małe dzieci nie, ale już dzieci kilkunastoletnie, czy młodzież kilkunastoletnia potrafi mieć żyły i aorty i tętnice zupełnie zalepione glutenem i kazeiną. I teraz bardzo często ludzie 30-kilkuletni rano na przykład umierają. Znachodzi ich rodzina martwych, dlatego że oni mieli po drodze jakiś zawał, jakiś zakrzep, bo mają zakrzepicę. To często wychodzi przy podróżach na przykład samolotem takich długich, że siedzą, nie ruszają się. Potem miałam takie przypadki, że ledwo je odratowano i dopiero potem diagnostyka wykazała, że kiedy już im zastawki w żyłach poszły, że mają poważną zakrzepicę. Ale jak ich się pyta, skąd się to wzięło? co oni jedzą rano, to nie jedzą białą bułkę, która się tak ciągnie, oczywiście z żółtym serem i tak dalej, i tak dalej. Siadają czakry energetycznie, siadają meridiany, które pokazują nam stan narządów, siadają odporności i najniższa odporność to jest na ogół odporność przeciwgrzybicza. I w tym momencie, w zależności od tego, gdzie jesteśmy najbardziej zaśmieceni,
to będą różne grupy schorzeń, w zależności od tego, gdzie nas boli, do którego lekarza pójdziemy pierwsi To i tak dalej. objawy i tak dalej. będą już. Ale to będą wszystko objawy. I teraz najprostszą rzeczą, którą można zrobić, żeby inne terapie, czy preparatami na przykład doktora Jonasza, czy nawet duże dawki witaminy C, probiotyki, takie antybiotyki naturalne, jak na przykład pałdarko, czy wilka kora, czy olej z oregano, to są roślinne, jedne z najlepszych naturalnych antybiotyków, a one nas przecież nie dogrzybiają dodatkowo, prawda? Ale to jest wszystko bardzo wskazane i skuteczne, natomiast chodzi o to, że my to niszczymy permanentnie każdego dnia niedobrą konfiguracją No to pokarmów. powiedzmy o tej konfiguracji pokarmowej, a potem o samych kroplach doktora Jonasza, które mogłyby jakby przyspieszyć te procesy rozprawiania się z tą właśnie drożdżycą. Konfiguracja pokarmowa, proszę Państwa, tu chodzi o to, żeby nie mieszać generalnie białek i węglowodanów i nie wpuścić się w coś takiego, że ja idę teraz na dietę. Bo jak powiemy umysłowi, umysł nam robi różne sztuczki, bo my to wiemy, prawda? I tworzy dla nas świat iluzji rozległy. I jedną z nich akurat, jeśli chodzi o jedzenie, to będzie, że to będziesz teraz na diecie 12 tygodni na przykład, a potem co? Fula i dusza bez kontusza i dajemy znowu ten sam program. Więc lepiej inteligentnie nie iść na żadną dietę, tylko na początku ja zawsze wszystkim mówię, żeby się nauczyli, nawet jedząc wszystko to, co nie wolno i tak dalej, kto by powiedzieli inni tego nie, to jeszcze bardziej tylko rozsierdzę takiego człowieka, który już jest i tak chory. Prawda? To po co go jeszcze bardziej denerwować, dając mu listę 20 produktów, na przykład, których nie wolno mu zjadać. To ja mu po prostu mówię, żeby się nauczył powolutku na początku rozdzielać. No właśnie, to Daję- porozdzielajmy. Porozdzielajmy. Tak. Ja wiem, że tak jest grubsze, bo każdy chciałby mieć bogatą przecież jakby to się gamę spożywanych produktów, ale tak powiedzmy, śniadanie, generalnie się je śniadanie, więc To co? trzeba napalić tu w tym piecu, czyli w tak zwanym środkowym ogrzewaczu. My nie żyjemy w Afryce i tu musi być napalone, bo potem jak na przykład przed strojeniem kamertonami, jak sobie biorę wahadło i sprawdzam tutaj energię w czakrach, okazuje się, że trochę żyjemy, to tam jakaś ona jest, ale prawie, że jej nie ma. I teraz temu służy to napalenie w piecu, na przykład kaszą jaglaną na wodzie, tam z jakimiś bakaliami, orzechami i tak dalej. Nie z żadnym mlekiem, bo to już by było połączenie. Prawda? No więc To tak. może być jakaś ciepła zupa nawet z poprzedniego dnia, ale żeby to było ciepłe i żeby to nie było ale rano to białko i zaczynamy węglowodan. najczęściej, no wiesz, No śniadanie poranne. no co Ja na przykład? czasami no właśnie kasza jaglana ugotowana na wodzie, jak z bakaliami, można tam dodać Czyli troszkę kaszę owoców, jaglana na ugotować wodzie, to. gotowana. Tak, dodać Dobra. migdały, dodać śliwki, dodać morele, dodać pestki, można Po raz dodać kolejny łyżkę. słyszę same dobre rzeczy o kaszy jaglanej. Łyżkę czy dwie, nie ma glutenu. Bardzo Aha. ładnie nas rano od A płatki górskie kwasi. owsiane? Nie. A, kurczę, ja Ja ostatnio też właśnie tym jem. urządzeniem, to jest to urządzenie, którym właśnie ściągam informacje na temat właśnie obecności tych wszystkich patogenów, bądź nieobecności. Ja sprawdzam też podstawowe artykuły i nie znalazłam człowieka, któremu by pasowały płatki owsiane. Aczkolwiek zawsze wszystkim będę mówiła, że płatki owsiane na wodzie są zdrowsze niż na mleku, na mieszane wodzie, z ja mlekiem, myślę o ale wodzie. na wodzie też nie, jeżeli już to Okej. żytnie orkiszowe. I uwaga też w ogóle z tymi płatkami, bo one mają wszystkie za dużo glutenu. Aha. Czyli raczej przewaga kaszy jaglanej, czy na przykład jakiegoś może też, no niech to będzie ryż, chociaż taki biały ryż to on też jest, robi się kleik z ryżu, to trochę klei, no ale dobra, niech to nie będzie Czyli mówisz, zasypywanie żebyś z rana preferowała kwiatkami. kaszę jaglaną, dobra, Tak, to jest no takie ja tak jasne, jemy dobra. już ileś lat. No wiesz, po raz A kolejny, teraz jeżeli dobra, ktoś słyszę o niej. ktoś na przykład powie, a ja nie będę tego jadł, bo ja lubię jajecznicę Dobrze, na my tu boczku. już mamy od doktor To bez Jadwigi chleba. Kempistów, mówi, słuchajcie, jedzcie gotowane jajka, ona z pewnych względów jajka zachwala, ale tylko i wyłącznie gotowane lub na surowo, to jajko gotowane. Tak, ja zjadam codziennie dwa, No ale więc same, właśnie. bez niczego, Bez nie niczego, mieszam no właśnie tego nie w mieszać, niczym. no to się potwierdza. Wymieszanie na przykład białek i węglowodanów z warzywami jest w porządku i z tłuszczami, czyli jakiś olej, czy jakieś na przykład masło, nie żadna margaryna, bo masło wszystkim na ogół wychodzi bardzo dobrze, margaryna nie, natomiast reklamy jest zupełnie nie mamy inaczej. normalnego masła. No nie mamy, no to możemy sobie Są jakieś sklarować, papki, ale rozumiesz, to normalne kombinacje. masło pewnie jest trochę lepsze niż ta nienormalna margaryna, prawda? Możemy tam dodać do tej kaszy troszeczkę, załóżmy, oleju, odrobinę miodu, chociaż też przy drożdżicach nie jest skazany, ale też nie dajmy się zwariować, bo Jasne, wszystkim ktoś musi trzeba być. pomóc tym ludziom, żeby oni sobie mogli to jakoś Czyli to tam śniadanie troszkę posegerezować. odfajkowałem, tak na razie początek, a Tak. jeśli chodzi o porę obiadową?
Jeżeli chodzi o porę obiadową, to ja bym się nie obiadała takimi zawiesista zupa, a potem drugie danie pod tytułem na przykład ziemniaki, czy ryż, czy kasza, czy makaron, koniecznie z mięsem, prawda? I jeszcze potem kawa z mlekiem i jeszcze na przykład ciastko z kremem i trochę wina. To bym zjadła przed samą zupę, za 2-3 godziny zjadłabym na przykład mięso z warzywami albo węglowodan z Nie, bo warzywami. cały problem z tymi właśnie żywieniem w naszych współczesnych czasach polega na tym, że jak już dorwiesz, jeszcze rano powiedzmy możesz zjeść, co tam sobie mądrze zaplanujesz, tak? Obiad no to często może być już na mieście, bo nie wszyscy mogą jeść go w domu i robisz, i czasami jest to już, że tak powiem, no bardziej lunch, ale zjesz go raz, tak? Zjesz go raz i potem masz do wieczora znowuż jakąś pracę albo zajęcie. Ale teraz jak się tu napali No. w tym potrójnym ogrzewaczu, właśnie na przykład kaszą jaglaną czy czymś ciepłym, niech to nawet będzie białko rano to trochę zakwasza, to nie jest za dobra rzecz, ale jak ono będzie bez węglowodanu, to już i tak, jak ja zawsze mówię, ten człowiek jest wygrany, ale kasza trzyma po prostu ludzi godzinami, nawet większość dnia nie chce się jeść. Jeżeli tam są jeszcze jakieś orzechy, bakalie, morele, różne jest takie wtedy rzeczy, smaczne. trzymają. To jest bardzo dobre. No, czyli rozumiem, ale jeszcze raz uświadommy ludziom, bo ja pamiętam od dzieciństwa, jeśli chodzi o typowy obiad u nas, tak, ziemniaczki, surówka i oczywiście jakieś mięsko, tak? To 2 porcje mięska przez pierwszy tydzień, 2 czy 3, żeby ludzie nie płakali, że będą głodni i surówka, a za 1,5 godziny minimum, Ziemniaczki, ale to tak. mogą, Albo nie będzie głodny. makaron, najprawdopodobniej. cokolwiek, Tak, to wtedy to drugie z drugą połową waży. Przecież Czyli to jeszcze jest raz proste. podstawowa sprawa, żeby nie mieszać takich rzeczy jak ziemniaki, czy powiedzmy makarony, tak, z Tak, chleby, co wszystkie chleb mączne, nie mieszać z białkami. Czyli z mięsem, z nabiałem, z mlekiem i tak dalej. No mleko to jest zupełnie też i jeszcze taka historia, no, że jak ktoś powie, ale ja i tak będę pił mleko, no to dobrze, ale i tak będzie wygrane, jak wypije na przykład samo mleko troszeczkę. On kiedyś gdzieś tam, jak się oczyści, to on i tak sam z tego mleka zrezygnuje najprawdopodobniej, ale żeby nie zagryzał tym mlekiem ciasteczka, chlebka, drożdżóweczki, płatków na mleku, makaronu z mlekiem Tutaj i z tak mlekiem dalej. mieliśmy też od pani Jadwigi Kempisy taką wyraźną dyrektywę, że no, jeżeli macie pić mleko, no to pijcie mleko po prostu kwaśne, robione, tak powiem, z naturalnych tych bakterii, które powodują, że mleko się skwasza. I bez tak? żadnych płatków. I to jest taki trochę jogurt de facto, no jogurt, czy tam no de facto taki naturalny jogurt. Oczywiście tam nie mowa o żadnych płatkach, po prostu Tak, żeby pijcie tego nie dużo mieszać, żeby kwaśnego tego nie mleka, mieszać. oczywiście na naturalnych bakteriach wyhodowanego, bo to, co tu jest sprzedawane, no to już jest Natomiast ja bardzo ciekawy argument przytoczył w jednym ze swoich artykułów dr Jonasz. Ja nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, że na przykład dziecko 2-letnie jest nadal małym dzieckiem, już nie jest niemowlaczkiem, ale jest nadal małym dzieckiem. Natomiast cielaczek 2-letni to chyba już jest dorodna jałóweczka i za chwilę się w dużą krowę zamieni. I teraz mleko, my przecież jesteśmy jedynym gatunkiem, który w wieku dorosłym pije mleko i nie swojej matki. To już jest chyba takie trochę wynaturzenie, prawda? I teraz jaka jest informacja taka genetyczna matki krowy karmiącej cielaczka dla tego cielaczka? Ty musisz to pić, bo ty masz tutaj takie informacje, że w ciągu 2 lat masz być już prawie że dużą krową. To jeżeli dziecko zacznie to pić, to ono nie jest nastawione na taką siłę rażenia, że tak powiem, tej informacji. Natomiast kozy i owcy są jak takie większe pieski. One są mniejsze po prostu i na przykład mleko, ja nigdy nie miałam z tego informacji od ludzi, chyba ani jednej osoby, może tam 2 miały mleko tak w pobliżu neutralności, natomiast wszyscy mleko krowie na minus, natomiast mleko kozie, mleko owcze tak minus neutralność, ale też nigdy nie na plus. To też o czym świadczy. Ja to zawsze Jeszcze tak dwa zdania o tych kroplach, bo jeśli chodzi o tą dietę, to takie mamy ogólne dyrektywy, resztę trzeba szukać na stronach, czy dzwonić do Ciebie, czy tam pisać maile. Tak, i nie wmawiać umysłowi, że to jest dieta, tylko rozłączny styl odżywiania, bo tak naprawdę jem wszystko, tylko troszkę inaczej. Od czasu do czasu zachęcam do manewrów, czyli zrobienia sobie eksperymentu, powrotu do starego jedzenia i jak ludzie wtedy opowiadają piękne historie. Poszliśmy na obiad do teściowej na przykład, albo do mamusi, albo na jakieś tam party. I co się potem działo? Odwoływaliśmy wyjście do kina, do teatru, tak, no bo nie mieliśmy i wracają siły. do właściwego sposobu. Ale to jest świetny taka lekcja. Słuchaj, to tylko króciutko jeszcze doktor Jonasz właśnie, to co te krople Jonasza, co to jest? Przecież to jest trochę wody, co jeszcze? To jest 10-20% roztwór alkoholowy, jeśli chodzi o krople i tam bardzo niewielkie ilości ziół są takimi biorezonatorami, natomiast one wszystkie są, czyli one są nośnikami, one wszystkie są poinformowane
częstotliwościami, bo wszystko, co żyje, ma częstotliwości. to ta jest ściana za wszystko, nami i to każdy wszystko, szczegół, to każdy też ma, atom drga tak, jeszcze my nam się tylko, dokładnie. my to widzimy I całe jako struktury atomowe i przedmioty, całe wszystko. struktury. Natomiast poinformowane jest to częstotliwościami danych patogenów, ale najczęściej i najwięcej to są emocje. To są emocje, dlatego że doktor Jonasz kilkadziesiąt lat już się tym tematem zajmuje i on doskonale wie, w jakich narządach i w jakich obiegach energetycznych i jakie emocje co powodują. A propos, to ma też związek, tutaj bym widziała z nową medycyną germańską, Hammera i na gruncie, której związek ma z wieloma innymi rzeczami, bo wszystko jest rezonansu. Ja ci przeczytam, grzyby i infekcje grzybicze, bo sobie wypisałam z biologii totalnej, co to oznacza emocjonalnie. Grzyby, owoc cierpienia i strachu, związany z pojęciem samoniszczenia, a przy tych dużych drożdżycach właśnie niesamowita jest ta autoalergia i ta autoagresja bardzo duża i stres, a infekcje grzybicze są związane z dwoma głównymi aspektami. Wewnętrzny strach i cierpienie, to właśnie powtarzam to od grzybów, śmierć, smutek, żałoba. I teraz jest pytanie, bo możemy śmierć potraktować też symbolicznie. Czy przypadkiem, jak gdzieś w jakimś jednym artykule się też zapytałam, czy zadaniem tej drożdżycy nie jest jakby pokazać nam, że to jest śmierć jakimś starym paradygmatom. Ja tu idę, ja was toczę, ale jak wy się zatrzymacie i zadacie właśnie śmierć tym starym sposobom myślenia, tradycyjnym, schematom i tak dalej, to ja się wycofam. Ja mam ludzi, którzy naprawdę wycofuje się im cukrzyca. Nie mówi się ludziom, jeśli chodzi o choroby serca, na przykład, że serce działa z jelitem cienkim jako tandem energetyczny. Oni prawie nie mają żadnego wchłaniania i mają albo zawały, albo straszne migotanie, albo niektórym się prawie, że zatrzymuje serce. Płuca i serce to są związane z naszymi jelitami, z naszym obiegiem krwionośnym i nie mówi się ludziom też, że jakie są nasze jelita i tam prawie 8 czy 7 metrów, takie będzie ileś kilometrów naszych żył. Bo to I w układzie przewodzącym jest... serca, jak sobie serce na przykład u sercowców sprawdzam dokładnie, to układ przewodzący serca jest najsłabszy. A to musi być też, jak oni wchłaniają, jak prawie, że nie mają czym wchłaniać sód i potas, bo tam któryś musi być na zewnątrz komórki, któryś od środka komórki, nigdy nie pamiętam, który z której strony. I to jest ten prąd. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że kto wie, czy to, co teraz przeczytałaś o właśnie tych drożdżycach, że wiążą się ze smutkiem, śmiercią, dzisiaj mnóstwo osób, można powiedzieć, przeżywa, frustrację, złe samopoczucie, leczy się, że tak powiem, na różne takie właśnie schorzenia natury po prostu takiej z konsekwencji psychicznych. Ale po to prostu, doktor Jonasz też na seminariach podkreśla i często i to też wychodzi ładnie w badaniach, że na przykład depresje czy wręcz ciężkie choroby psychiczne to bardzo często jest 100% glutenu w mózgu, ale są też i grzyby. Są też i grzyby, jak wynika z moich badań. Ale ta dobra informacja to jest ta, że jeżeli my to odwrócimy, bo jeżeli jest taka siatka i my coś zrobimy, to się bardzo ładnie wszystko wraca i bardzo szybko. To nasze środowisko tutaj bardzo to szybko wyłapuje. I tutaj jeszcze tak na koniec, ponieważ stoi to takie pudełeczko i nie po to, żeby tylko być elementem scenografii rozmowy, ale jeszcze na koniec 2 zdania. To jest aparat Salvia właśnie skonstruowany kiedyś, nie pamiętam w jakich latach w Czechach, do pomiaru właśnie, do zbierania informacji i osoba trzyma elektrodę, bo musi być układ taki zamknięty w ręce, a tu jest taki, jak ja to nazywam, śrubstaczek i tu z punktu na meridianie osierdzia pobiera się informacje. Ja mam program doktora Jonasza, więc tu jeszcze jest podłączony takie pudełeczko, które otwiera program i to jest podłączone z programem te wszystkie hasła, które się sprawdza pod kątem tego, czy jesteśmy nimi obciążeni, czy nie, to idą w takim bardzo obszernym programie komputerowym, gdzie tam są tysiące haseł, no ja sobie na moje potrzeby, powiedzmy, tak jak ja to wszystko widzę, czuję, no wybrałam ileś tam chyba z 200 czy tam ileś, to jest bardzo dużo, to jest bardzo obszerne badanie. Czyli i tutaj do człowieka widać bardzo szerokie różnych rzeczy. Bardzo dalej konkretnie zobaczymy na przykład typy jakichś bakterii, typy drożdży. Tak, oczywiście. Tutaj najczęściej goszczą właśnie chlamydie, paciorkowce, gronkowce, kilka rodzajów chlamydii, tak zwane plazmy, grupy bakterii molikuty, helikobakter, mykobakteria, jeżeli idzie na przykład do jelit, jeżeli jest bardzo dużo.
wszystko tutaj można generalnie mamy sprawdzić. teraz też programy na hasło biorezonans, tak? I wtedy no, mamy mnóstwo różnych takich urządzeń, gdzie się podłącza człowieka i tam listują mu te wszystkie właśnie grzyby, bakterie, wirusy. Ja rozumiem, że to jest jedno z takich urządzeń. To jest jedno z takich urządzeń podobnych, ale ono zawsze sprawdza stan faktyczny. Ono jakby w programie są hasła, z których częstotliwościami ten człowiek jest połączony i to jest zawsze ten stan taki. Tu nie ma jakby wmontowanego takiego programu, który no, może mieć na przykład kilka jakichś wersji. To jest zawsze taki stan, jaki jest. Rozumiem. To jest zawsze ta prawda i A dlatego nie, ja go a nie na przykład, opcjonalnie, jest coś, ale to może to czy tamto. tak, Po ja prostu go na jak przykład jest, to nie wiadomo zamienię co. na inne urządzenie. Dobra, to w takim razie no już zamykając, możemy powiedzieć tak, to wprawdzie jest plaga, te drożdżyce, ale jest bardzo prosty sposób, żeby z tego wyjść. Bardzo prosty. Opowiedziałaś to resztę szczegółów bezpośrednio odwołując się do Twojej strony, czy do Twojego telefonu, do Twojego ośrodka, tak? Dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.